spokojnie przy stole, możecie popatrzeć. A ty już nagrywasz? Tak, oczywiście. Tak, cię nagrywam od początku. Od początku do końca, do samego końca, do rozprawy. Mam taką szufladkę z nazwiskami. Dobra, ja tak, bo my żeśmy kiedyś grali, no już z rok pewnie, ponad nawet rok graliśmy. A, w ogóle to jeszcze taka uwaga, nie wiem czy będziesz to puszczał, najwyżej to jeszcze raz powtórzę, bo często się mówi, że no tam fajnie, że LCG, ale ta gra już jest martwa, coś tam jest niedostępna i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj taka ważna uwaga, bo akurat w przypadku Netrunnera to jest największe nieporozumienie, tak, czy mijanie się z prawdą, bo to Nisei po pierwsze od 2019, 20, 21, jakoś tak, chyba 20 ciągnie tą grę, bardzo regularnie wydają nowe dodatki. Znaczy powiedzmy, co to jest Nisei w ogóle sobie. Nisei to jest grupa graczy zapaleńców, którzy wzięli po prostu tą grę i ją reaktywowali. Tak, ale to trochę brzmi, jakbyś sobie po prostu kilku oszałomów tam zaczęło się bawić w garażu, a nie, a to są ludzie, którzy trochę zjedli zęby na tej grze. Byli pewnie też, uczestniczyli w poprzedniej edycji jako tam, nawet testerzy chyba, czy coś takiego, nie? To nie były takie oziutki. Wiesz co, tego nie wiem, ale powiem Ci, że ogólnie od kiedy za większość tych LCG-ów wzięli się gracze, jakby, że tak powiem w cudzysłowie, przejęli to od FFG, no bo FFG olało to jakość kart, różnorodność, jakość tej mety, tak, jakby balans bardzo, bardzo wzrósł. No tak, no bo kto ma się lepiej znać na tym, jak nie gracze, którzy gracze, po prostu tak. to łupią i chcą się dobrze bawić, nie? I to jest najważniejsze. Tak, więc powstał ten projekt Nisei, który bardzo fajnie działa, bo z jednej strony mamy możliwość sobie wydrukowania po prostu za przysłowiowe postaw mi kawę, jak chcesz, jak nie, to nie. Wydrukować sobie pliki, wyciąć, o czym opowiadałem już na kanale, jak to się fajnie wycina 1000 kart. Tak, to jest jedna rzecz. Można sobie, są zamówienia gdzieś tam na tych card drive, czy nie pamiętam jak to się nazywa, ale mało tego są te zbiorowe zamówienia. Tak, u nas na Facebooku jest też grupa Netrunnera. No i jest to... do gry o Tron, LCG, tak. I oni się często łączą, bo wtedy wiesz, zbiera się ileś tam, jak idzie nowy dodatek idzie, nie? I podłączają się, pytają się, kto chce stare, bo często jest tak, że wiesz, ileś tam osób dowiaduje się po jakimś czasie. I co kilka miesięcy po prostu tak naprawdę możesz sobie wydrukować za naprawdę bardzo dobre pieniądze, możesz sobie wydrukować właściwie dowolny zestaw kart. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, i to jest chyba najfajniejsze w Netrunnerze, to jest to, że oni utworzyli kilka formatów. I tak, jest ten format Eternal, gdzie tam w ogóle wiesz, wszystkie karty od początku Netrunnera są dozwolone, przegięte, zbanowane i tak dalej. No to nas powiedzmy nie interesuje. Tych formatów jest więcej, ja tam już wszystkich nie będę wymieniał. Jest format standard, gdzie jest duża pula kart, bo jest tam sporo kart jeszcze z tych wypuszczanych przez FFG. Eternal i ten standard, gdzie jest... Sporo kart, więc tak? jakby ci gracze, którzy właśnie lubią budować, chcą wejść, że tak powiem, od innych Netrunnera, to mają możliwość, ale przede wszystkim dla takich ziutków jak ja, są dwa inne formaty. Pierwszy to jest Gateway, gdzie jest maluteńka pula kart, to jest tak naprawdę właściwie tylko taki korset, można powiedzieć. Ale już tam można się pobawić, można też i pobudować trochę w ramach tych kart, więc jakby wiesz, taki minimalny zestaw, że naprawdę można się fajnie bawić. I Startup, tak? Czyli jakby ten nowy korset plus te nowe dodatki, które po prostu pomalutku wychodzą, tak? Pomalutku ta pula kart rośnie. My tutaj gramy właśnie w tym startupie, przy czym tutaj jeszcze tam gramy bez Borealis, tak? Takiego najnowszego. Znaczy, tu jedna rzecz, o której chciałem właśnie powiedzieć, że dużo osób ma pewne obawy, no jeśli nie ma powiedzmy za tym wsparcia wydawcy, że wydawca to jest takim gwarantem jakości, nie ma pudełka, tylko sam sobie drukuje karty. To wszystko brzmi tak bardzo garażowo, no ale no popatrzcie, to są... karty jakościowo są tak samo dobre jak były, a no, wiele grafik jest dużo lepszych, to raz. No dwa, jeśli nie musicie mieć pudełka, które i tak zazwyczaj się wyrzuca, no to naprawdę merytorycznie, jakościowo jest to gra na takim samym poziomie jak była, a tak jak Piotrek mówi, dzięki tym standardom innym. Nawet bym powiedział, że jakościowo jest in plus, bo to community szybciej reaguje,
no jakby sami dbają o swoje dziecko. No o to chodzi, bo z drugiej strony nawet nie zarabiają. Mamy wielki kombajn w stylu FFG, który ma pod sobą setki gier, o które musi w jakiś sposób się zatroszczyć. Ma ograniczone bardzo zasoby. Dokładnie. Tak, a tu mamy kilka osób, które mają pod sobą tylko te swoje dziecko. I mało tego, tu są też na przykład open testy. Czyli wiesz, jest jakieś to grono ludzi, którzy designują te karty, testują sobie tak, wiesz, wewnętrznie, ale później wypuszczają taką wersję testową, żeby ludzie, wiesz, turnieje testowe grają, budowali deki testowe i tak dalej. I jeszcze to community, czyli wiesz, ileś tam set osób, czy 10 przynajmniej, wyłapuje kolejne jakieś babole. Tak, więc ten Living Card Game już nie odnosi się tylko do zapłać nam za kolejne nowe karty, ale rzeczywiście żyje tą wspólnotą, która testuje no i cały czas weryfikuje te karty. Dobrze, czyli mamy community. Tak, bardzo takie responsywne. Jak coś się nie zgadza, to naprawdę bardzo szybko, wiesz, są jakieś restrykcje, jakieś bany są na karty. No trochę się dziwię, że jeszcze nie robią takich redesignów, nie? Że... Starych kart? Starych kart, albo nawet tych nowych kart, że nie robią, ale no okej, nie? Jakby zwłaszcza jak jest kilka formatów, to jest to trudniejsze, tak? A turnieje jakieś się odbywają też, tak? Odbywają się, widziałem na forum, tak? Tam ciągle ktoś zaprasza na jakieś turnieje. Wiem, że w Warszawie jest dosyć taka prężna grupa grająca na żywo, tak? Chyba w Trójmieście, gdzieś tam jeszcze. Także no mówię, chyba najwięcej osób gra w tego Netrunnera z tych LCG-ów. Tak, a przynajmniej na pewno inaczej, na pewno więcej niż w grę o Tron, tak, karcianą. I mówię, no i przede wszystkim jakby możesz wejść od zera, nie? Możesz wejść za niewielkie pieniądze od zera w tą grę i też w miarę swoich potrzeb rozbudowywać tą swoją kolekcję. Albo nie, tak? Albo się zatrzymać na jakimś tam korsecie i się bawić tylko od czasu do czasu samym korsetem. Dobra, ja zrobiłem nowe deki, mam nadzieję, że one będą w miarę zbalansowane. Ja to sobie nazywam takie moje intro deki, bo są jakieś tam dostępne out of the box intro deki, tylko one według mnie, zwłaszcza ekonomię mają kiepsko. Tak? Więc ja tutaj staram się, żeby ta ekonomia była ok. Poprzednie introdeki, które robiłem, dosyć były wyrównane, bo nie wiem, czy pamiętasz, że tam bardzo często było tak, że dosłownie do ostatniej akcji, tak? Często było tak, że w następnej rundzie już bym wygrał tą partię. Natomiast tamte deki były takie, że one długo żeśmy grali. Tam partie trwały po godzinę, nawet więcej niż godzinę. Tylko, że to specjalnie tak było, bo ja lubię po prostu długie partie. Tutaj już zbudowałem troszeczkę ten dek bardziej efektywnie, tak żeby faktycznie poczuć tego ducha Netrunnera, że tutaj faktycznie ta efektywność, to szybkość, nie? To jak najszybsze realizacje tych celów, tak? Czyli albo wykradanie tych agent, albo po stronie korpa, tak? Realizowanie tych agent. No to jest najważniejsze, tak? To jest clue. No ja dalej gram tak jak grałem Kenem, tym od Barbie. I za każdym razem jak zagrasz event. Znaczy jak zagram run event, czyli atak tak jakby na twoją bazę, to dostaję darmowego klika. Nie atak na bazę, tylko włam na serwer, tak? Run. To jest włam na serwer, bo ja będę stawiał serwery, ty będziesz chciał się na te serwery włamywać. No niekoniecznie serwery, bo w sumie Kosz też jest serwerem? Tak. Okej, dobra. To jest, tak. Wszystko to są serwery. Zasady pamiętasz? To sobie zaraz omówimy zasady. Przypomnij tak szybko. Co dek jeszcze omówimy? Co mam w deku? Poczekaj sekundkę. Co szukasz? Znaczy dobra, to szybko zasady. No. Najpierw zasady? Najpierw zasady. Zawsze zaczyna korporacja. Korporacja ma ogólnie 3 kliki tak zwane. To właśnie znaczniki weźmy sobie. Nie wiem, piątki możesz wziąć, nie? One są duże. Nie widać. Odbieramy zielone. Ty masz 3 kliki, ja mam 4. 4, ale ty pewnie będziesz miał więcej, więc gdzieś tam sobie z boczku jeszcze możesz dołożyć. Dobra. Tu jest pomoc gracza, ale ona tak straszy, a wbrew pozorom zasady są naprawdę przystępne, jakby ten taki framework Netrunnera. No minus jest taki, że oczywiście jak to w LCG diabeł tkwi w szczegółach na kartach, tak? Jest dużo rzeczy takich związanych z timingiem, ale to będziemy sobie właśnie za chwilkę omawiać. I tak, w swojej turze robisz jedną z 3 akcji i możliwe akcje to jest tak. Za jednego klika dociągnij kartę. Tyle. Za jednego klika dostanie 1 kredyt, czyli 1 pieniądza. Za jednego klika zagraj kartę, czyli to może być event, tak, że od razu coś się wydarzy. To może być zainstalowanie jakiejś karty na stole. Za jednego klika zrób run, czy tam rozpocznij run na jakiś wskazany serwer.
I czasami też na kartach jeszcze jest koszt. Aktywacja jaki? Koszt odpalenia jakiejś tam umiejki to jest poświęcenie klika. Natomiast ja mam analogiczne rzeczy, z tym, że jeszcze dodatkowo mogę za klika i 1 kredyt adwansować, dokładać, wiesz, te takie znaczniki, a w ogóle to mam jakieś ograniczenie, bo ja nie wiem, gdzie widać tą paszę jeszcze. Tak, nie, u Ciebie wszystko dobrze. No. Tak, ale tak mniej więcej. Do końca stołu masz. Do końca stołu, tak? Dobra. Mogę adwansować te agendy, tak, żeby je przepchnąć. Zaskorować agendy. Jeżeli będziesz otagowany, nie pamiętam, czy mam tutaj karty, które tagują, być może nie, to też mogę za 2 pieniądza jednego klika jakiś resource ci straszować, wyrzucić ci, rozwalić, ale to będę ci ostrzegał. I jeszcze ewentualnie mogę całą rundę poświęcić 3 kliki, żeby usunąć wszystkie wirusy z gry. Które u Ciebie U mnie, u Ciebie, bo są takie wirusy, które tam, wiesz, Tobie podbijają karty, są wirusy, które mi osłabiają karty, ale wszystkie wirusy. Dobra, i Ty jeszcze masz taką akcję, że za klika i 2 pieniądze możesz usunąć taga, ale o tym też będę przypominał. Nie pamiętam w ogóle, czy mam tutaj karty takie tagujące. Tak jak mówię, te deki, na przykład ten dek Korpa, tu jest trochę pułapek, ale większość rzeczy jest raczej takich, że ja coś zyskuję jeszcze dodatkowo, a mniej, że Ciebie każe. Na przykład mam jedną taką kartę, co Ci wyrzuca, tylko jedną w deku, tak? Która Ci wybija karty z ręki. No i jest parę tych ice'ów, które coś tam Ci traszują, jakieś programy. Ale znowu, jak nie będziesz miał programu żadnego na przykład zainstalowanego, no to Ci niczego nie straszuje. Ogólnie bardzo fajnie tutaj jest rozwiązany stół w tej karciance, że bardzo tematycznie jest zorganizowane miejsce na przestrzeń gry. Gra jest bardzo asymetryczna, więc nawet przestrzeń na naszym stole będzie nazywała się inaczej, bo u Ciebie to jest kosz, to jest, co to jest? Serwer kosz to jest trash. Trash, a u mnie... No, dobrze mówię trash? Nie trash. Dobra, u Ciebie to się nazywa albo stack, albo hit. A kosz u Ciebie to nie jest archiwum? Stack, czyli stos, tak jakby, no powiedzmy z programowania. Stos w pamięci. Heap to jest u Ciebie draw deck, tak, czyli ten stos do ciągania. No, oprócz tego będziesz miał właśnie resursy, programy będziesz instalował, tego typu rzeczy. U mnie moja ręka nazywa się Headquarters. Stos do ciągania nazywa się R&D, tak, czyli Research and Development. No i kosz nie pamiętam, jak się nazywa, może trash się nazywa. W każdym razie będą serwery, które będą zabezpieczane przez te różne wall i inne tego typu rzeczy. Dobra, i takie kluczowe karty Ci pokażę u mnie w deku. Nie chcę wszystkich kart omawiać. Czyli zostawiamy zasady na razie na takim etapie i przechodzimy do no bo to już jest prawie koniec zasad. Nie? Dobra, resztę zobaczycie w trakcie. No. W trakcie partii. Dobra, kluczowe karty. Spin Doctor, bardzo fajna karta, bo jakby jej zrezowanie... Rezowanie, czyli odpalenie... Odkrycie, tak? Odkrycie, bo zagranie karty, większość kart, właściwie wszystkie chyba karty nawet korp zagrywa zakryte. A odkrycie, czyli rezowanie. Odkrycie to jest rezowanie. Dobra, i na czym polega Spin Doctor? Spin Doctor jest assetem, czyli asset może być tylko jeden na serwerze, remote serwerze, tak? Każdy kolejny tutaj, ja tych serwerów będę mógł mieć nieskończenie wiele, tak? Przed każdym serwerem będę mógł ewentualnie wykładać tak zwane ICE-y, to jest odpowiednik, powiedzmy, firewalli, tak, z naszego świata, czyli jakieś zabezpieczenia przed włamaniami. Na jednym serwerze może być tylko jeden asset albo agenda, jedna. Natomiast może być dowolna ilość upgrade'ów jeszcze na pojedynczym tym serwerze zdalnym, ale tak samo na tych serwerach takich, jak nie pamiętam nazw dokładnie, podstawowe, to jakoś tak to się nazywa, tak? Czyli to Headquarters, Research and Development i tak dalej. I na czym polega Spin Doctor? Spin Doctor polega na tym, że w dowolnym momencie jakby twojego rana, ale też na przykład na początku, przed rozpoczęciem mojej tury, ja mogę zrezować tą kartę, czy dowolny asset zrezować, przy czym jego za 0 rezuję. I tutaj jest tak, w momencie kiedy zostanie zrezowana ta karta, ja dociągam 2 karty z deku, więc ona mi przyspiesza
dociąganie kart. Ona jest też fajna, bo czasami na przykład będziesz mi się włamywał na mój headquarters, czyli na mój ten serwer, na moją rękę. Ja na przykład mam dużo agent na ręku i mogę wtedy go zrezować, żeby dobrać jeszcze 2 karty. I zmniejszyć mi szansę do dociągnięcia. Chyba, że dobierasz 2 agenty, to ci zwiększę, nie? Bo i takie są się No zdarzają akcje, no ale raczej agent jest mniej niż pozostałych kart. Więc jakby to jest fajne, bo ja w dowolnym momencie mogę to zrezować, a oprócz tego jeszcze mogę usunąć tą kartę z gry, żeby wziąć sobie 2 karty z mojego trasha i wtasować w mój research and development. Więc też w drugą stronę, na przykład wjeżdżasz mi na mój trash, do mojego śmietnika, ja to wyrzucam z gry i wyciągam z jakieś 2 agendy, żebyś mi ich po prostu nie porwał. Ile masz? 3 kopie? 3 kopie, bo to jest taka... Wokół tego deck jest zbudowany. Może nie wokół, ale to jest bardzo mocna karta w tym deku. W tym deku się bardzo fajnie... Ona jest w ogóle bardzo popularna, tak? Powiedzmy jeszcze... I poczekaj, bo to jeszcze nie jest koniec przekrętów, jakie można robić z tą kartą, bo... Tak samo na przykład na R&D mi wierzysz. Czasami są karty, które pozwalają ci podglądać ten R&D, albo ja mogę sobie podejrzeć. Na przykład wiem, że tutaj za chwilę będzie agenda, to wtedy mogę znowu odpalić to, żeby na przykład te agendy z wierzchu sobie dobrać na rękę, albo żeby przetasować wtasować z trasha do R&D te karty, więc jakby zmieni się w ogóle kolejność tych kart i czegoś tam nie podchronisz. Więc bardzo, bardzo mocna karta, no plus mówię tylko koszt 0. Koszt straszowania, jakbyś mi się, włamał, żeby... 2, tak? Czy na serwerze, czy z ręki na przykład, to 2. Jeszcze powiedzmy, bo to jest, bardzo mi się podobają tutaj różne frakcje w tej grze. Ty grasz korporacją Bobas tutaj, która ma mnóstwo pieniędzy chyba z tego co pamiętam, tak? Ona jest, ma dobrą ekonomię? HB? Oni ogólnie mają fajne, efektywne mają karty. Tak, pieniędzy mają dosyć sporo, to prawda. Nie, to nie jest HB, to jest HB? HB, tak. HB, dobrze. A ja gram tymi anarchistami, tak? Nie, ty grasz kryminalistą. Aha. Wszystko się zgadza. Wszystko zostaje w rodzinie. Jesteś kryminalistą i ty chcesz po prostu jak najwięcej robić ranów, tak? Właśnie ta partia też ma pokazać jakby, zwłaszcza ze strony runnera, że runner, znowu, no, są przeróżne deki, ale zasadniczo jak zaczynacie grę, runner musi robić rany, jak najwięcej ranów, więc ten deck jakby jest taki nastawiony jeszcze bardziej na to, tak? Taki hiper mocno na to, żeby robić te rany, jak najwięcej ataków na serwery. Mój ten ma taką umiejętność, że mi zwiększa moją rękę, tak? Z 5 kart do 6. Okej. I potem jak zaskoruję agendę, mogę sobie jeszcze dowolną 1 kartę wyjąć. O, archiwa to się nazywa. Ten mój serwer śmieciowy to się nazywa archiwa. Wyjąć sobie z archiwum i na rękę sobie cofnąć jakąś kartę. Dobra, czyli to jest, ale jeszcze wracając do tych moich kart, nie? No. To jest 1 karta. 2 jeszcze pozostałe karty, które są, tak, to jest Seamless Launch. To jest karta, która po prostu zagrywam za 1 i dokładam 2 advancementy. Czyli to jest taka karta, która mi szybciej pozwala zaskorować agendę. Tak. Znaczy nie tylko agendę, ale akurat w tym deku cokolwiek. agendy, tak? Bo to i też znowu masz 3 kopie tego. I jeszcze 2 karty paskudne, które ci pokażę. To jest, po 2 kopie mam chyba, jeżeli się nie mylę. Pierwszy to jest, nie, to akurat nie jest taka paskudna karta, przepraszam. Nagram Skankurs. Chyba też mam 2 kopie tego. To jest upgrade i to też jest upgrade, więc tych kart mogę mieć dowolną ilość, natomiast one są akurat unikalne, tak? Ta kropeczka znaczy, czyli naraz mogę mieć odkrytą 1 taką kartę na stole. Nagram Skankurs. W momencie, za każdym razem, kiedy runner napotka ten serwer, zakończ run, dopóki runner albo nie zużyje 2 klików, albo nie zapłaci 5 pieniędzy. Więc wiesz, wjeżdżasz mi na serwer, już się witasz z gąską, już mi wykradasz ja to rezuję i mówię teraz Misiu, albo 5 kasy, znaczy nie Miku, tylko do banku płacisz, albo 2 kliki. Więc ogólnie przeciwko Hasboroidom też jest tak, że chcesz robić rany wcześniej. Tak, żeby zostało coś tam żeby jeszcze. Kliki zostały, bo oni wiele pułapek mają, które możesz opłacić klikiem, wiele mają ISU, które możesz opłacić klikiem, żeby je złamać. Także tutaj tak jakby znowu grając przeciwko poszczególnym frakcjom, tak, czyli w tym przypadku albo poszczególnym korpom, albo przeciwko poszczególnym runnerom, no trzeba znać ich takie już budowane mocne i słabe strony. Tam i tak będą, bo można karty z innych frakcji sobie dodawać do deku, ale trzeba znać. I druga też strasznie paskudna karta, Anoectic Void. I znowu to jest upgrade. Za każdym razem, kiedy runner
napotka ten serwer, możesz zapłacić 2 pieniądze i straszować 2 karty, czyli z ręki muszę wrzucić 2 karty, 2 pieniądze, 2 karty, żeby zakończyć run. Znowu, wchodzisz na serwer, a ja mówię, płacę, ten mówię, dziękuję, dobranoc. I od nowa musisz się, przedzierać. Dlatego mówię, że chciałem Ci dać zagrać tym korpem. No ale dobrze. Zagramy szybko, powiesz, że jest głupia, niezbalansowana gra. Pamiętaj, że wiesz, ja muszę wyciągnąć te karty, włożyć je na stół, a Ty chcesz szybko robić run, nie? Tu jest, wiesz, wyścig z czasem. Jak mi się pozwolisz obudować na stole, no to może być ciężko. Ale też nie wszystko jestem w stanie bronić. Podobnie jak wokół Doomtowna, tak samo tutaj narosło sporo legend, na przykład o tym właśnie, że jak się już korporacja obuduje, to już nie ma szans nic zrobić, gra jest przegrana, a tak naprawdę na wszystko, na każde zagranie jest kontra. Może tak być, ale to kwestia jest wtedy u nas, naszej kreatywności, inwencji, jak przygotować się do kolejnej partii. Wiesz, każdy deck jest zbudowany pod konkretną strategię. Twój jest zbudowany, że chce od samego początku atakować, chce non-stop robić mnóstwo wjazdów, nie? Dużo zarzutów było, że ta gra jest bardzo losowa, ale w pierwszych partiach rzeczywiście, wydaje się, że wszystko opiera się na łucie szczęścia, kiedy jak szybko korpo dobierze, powiedzmy, te agendy i je sobie postawi, albo jak szczęśliwie dociągnie podczas runu haker i wyciągnie agendy. Dobra, moje karty, dobra, tak? Ciekawsze. Bardzo mocna karta, bardzo mocna. Ona jest droga, bo 5 kosztuje, ale za jednego klika dociągasz kartę i 1 pieniądz. Normalnie zwykłą akcją masz 1 klik i tylko dociągasz kartę, albo 1 klik i tylko 1 pieniądz. Bardzo mocne. To jak masz możliwość, chcesz jak najszybciej wystawić na stół i używać o tej... Tak, bo to nie jest karta eventu, tylko karta resource, czyli ona sobie leży po prostu na stole i z niej skorzystam. Tak jest. Event Diesel, żeby dociągać karty. To używałem już jej, tak? To jest ciekawa karta. Też jej Event, który robisz run. Jak się uda ten run, to dostajesz pieniądze. Tak. Tak dobrze pamiętam? Już też nie grałem prawie rok. To jest fajne. Jak się zakończy run, jeżeli był successful. I teraz ważne, jak zrobisz run na ten serwer, ja odpalę to, że usuwam tą kartę, nie ma serwera, jest unsuccessful, nie dostaniesz pieniędzy. Ale będę o tym przypominał, tak? Jak będziesz robił jakiś serwer, uważaj, bo jeżeli tu jest ten spin doctor, to z tego eventu nie dostaniesz. Tak. Ale zawsze mogę zaatakować, powiedzmy, śmietnik, czyli archiwum, albo headquarters, albo tylko musi być successful, prawda? Bo ty, w jaki sposób ty bronisz swojej ręki? Ręki? No. Też tutaj ice. Tutaj, bo to jest, tak. Dobra, okej. Bo, tutaj jest RNG, dobra, a tutaj będzie mój śmietniczek. No chyba trzeba będzie w matę zainwestować, jak będą 3... Dużo na internetach. Jak będą 3 lajki, to... Właśnie, jeżeli będą przynajmniej 3... Nie, aż tak wysoko może nie podnośmy poprzeczki. 2. To ty dasz 1 i ja dam 1. 1 komentarz, ale bez wchodzenia na rodzica. Poczekaj, bo ja jeszcze swojej kart nie mówiłem. Jeszcze jakieś? Dobra. Jeszcze jakieś karty. Klasak, bardzo fajna karta. Dociągasz na koniec tury tam 1 000 000 kart. Plus jeszcze później na początku tury będziesz sobie podglądał chyba... Tak, będziesz dociągał sobie o 1 kartę więcej, podglądał, wybierał jedną z nich i drugą wkładał pod spód. Tak. I pamiętaj jeszcze jedną rzecz, jak ta karta, bo ją masz chyba 2 albo 3 kopie, mi się wydaje, masz kopię. Jak ją zagrasz, jest unikalna. Ona jest unikalna, ale możesz jeszcze raz zagrać, nawet jak ona jest na stole, po prostu ta wyleci do trasza, tylko po to, żeby znowu dociągnąć tam sporo kart na koniec tur. Tak, bo jakby ona jest dosyć droga, 4 pieniądze, ale hej. Tutaj, event do zarabiania pieniędzy. Dostajesz na koniec 6 pieniędzy plus 1 za każdy ice, który uda Ci się przejść. I tu chyba nie musi być successful. Tak, nie musi być tam successful. To już żeśmy sobie mówili. Dociąganie kart, zwykłe pieniądze. Pamiętaj, że w tej grze pieniądz robi pieniądz. Raczej najlepiej jak nigdy nie chcesz się do zera tam. Poniżej 5 pieniędzy. Okay. Do 4 jeszcze, bo sobie poświęcisz kilka, żeby jeden ale to już też jest mniej efektywne. Ale jak nie ma pieniędzy, to już ciężko wygenerować. Ale jak już masz 3 albo mniej, to będziesz tracił, całą swoją turę na robienie pieniędzy, a ja w tym czasie, jeżeli mam pieniądze, będę się obudowywał. Ale też w drugą stronę, jak mi zabierzesz pieniądze w jakiś sposób, albo zmusisz mnie. Pamiętaj, że na przykład wjeżdżając na serwer, jak zmuszasz mnie do rezowania, rezowanie też mnie kosztuje, więc też wymuszasz to, że ja się spruwam z pieniędzy i później ja będę tracił całe tury tylko na to, żeby wyjść z długów. Więc tu wiesz, tu jest naprawdę kupa gry. Tutaj. Pierwszy bardzo fajny event. Pierwszy ice omijasz, w ogóle olewasz. To jest dobre.
to jest icebreaker, tak, czyli lodołamacz, czyli do łamania tych ice'ów program. On łamie CodeGate. Okay? I tu masz napisane, jak zwiększyć jego siłę, ile koszty złamania pojedynczego programu i tak dalej wynosi. Tutaj. Kładziesz na stole pieniądze. Za jednego klika dokładasz tutaj 3 i co rundę na początku tury będziesz dostawał 1. Pokaż mi teraz jedną rzecz. Jakąś kartę u Ciebie pokaż mi którą możesz złamać, tak? Którą mogę złamać i właśnie tutaj chcę, bo na przykład ta karta służy do łamania CodeGate'ów. CodeGate, gdzie jest napisane? CodeGate, dobra, bo to jest Icebreaker Decoder, ale interesuje mnie to, co jest wytłuszczone, czyli CodeGate. Szukasz, że nie ma CodeGate'ów. Okej. I u Ciebie tu jest CodeGate, dobra. Tak, jest napisane, że to jest typ ICE'a CodeGate i wówczas, żeby złamać takiego ICE'a, jeżeli on już będzie na stole, będzie zrezowany, to jego siła wynosi 3, czyli musisz się zrównać co najmniej siłą. Twój ma 2 siły, więc musisz zapłacić 2, wówczas siła skoczy na 4, tylko na spotkanie z tym ICE'em. Tak. Już jak następny będzie znowu CodeGate, to od nowa będziesz musiał. I później za złamanie każdej subrutyny, tak, czyli takiego podprogramu, zdróweczka, płacisz też dodatkowo 1. Dobra. Natomiast pamiętaj, że ty trochę chcesz też na rympał robić tych wjazdów, nie? Tak. Tutaj też się robi się trochę... To nie jest tak, że muszę sobie super rękę stół i dopiero zacząć ranę. No. Dobra, czekaj, bo mieliśmy twoje te karty, tak dalej. Opowiadać. To już żeśmy przerobili, tak? To kładziesz na stół, płacisz klika, dokładasz 3 i później to jest pieniądze po prostu, one będą ci po 1 skapywać, nie? O, za 0. Za 0, ale wiesz, no tracisz 2 kliki i dopiero od następnej rundzie ty będziesz zarabiał, więc ona jest taka wolniejsza po prostu, tak? Ale no pieniądz to pieniądz, nieskończony pieniądz, można tylko, że płacisz tymi klikami. Bardzo mocna karta, też chcesz ją jak najszybciej wstawić na stół, bo ona ci za pierwszym razem, jak zagrasz run event, dostajesz 1 klika. I to się kombuje też z moją postacią, która też dostaje pieniążek. Widzę kiepski przetem, może tam to zaraz jeszcze sobie potem pomerdamy. Pieniądz nieskończony. Ona jest fajna, tylko fajne jak ona szybko wejdzie do gry, bo jak ona gdzieś tam później, to już tak trochę może być za późno, zanim ona się spłaci. Tutaj masz znowu event, który automatycznie ci robi rana. Jeżeli na haku albo R&D musisz wybrać, jeżeli się uda, to dobierz 1 kartę i jeszcze jedną z mojej ręki, czy tam z R&D jeszcze 1 kartę będziesz podglądał. Kolejna bardzo fajna, bardzo mocna karta. Tylko ją zagrywasz później, znowuż jak już na stole będziesz miał troszeczkę wybudowanych rzeczy. Ten event, bo ona mówi, że zrób wjazd na R&D, jeżeli się uda, to zamiast normalnie, wziąć kartę i podejrzeć, co tam jest, to wybierz wartość większą niż 0 i za każdą kartę, którą masz na stole zainstalowaną o takim koszcie, czyli na przykład masz, 3 karty o koszcie 2 zainstalowane, mówisz, że wybierasz 2, to wówczas tyle kart, ile masz zainstalowanych o koszcie 2 dobierzesz, czyli 3 karty aż podejrzysz i jedną z nich weźmiesz. Tu masz 2 takie eventy, tylko mówię, one raczej już na późniejszym etapie gry. I to widzę, że jest z tej zielonej frakcji. Tak, to jest z shaperów. Tak, tu masz trochę właśnie tych zielonych też kart. To już żeśmy ten bumerang, bardzo fajna karta. Jak ją wykładasz, musisz oznaczyć jakiś mój ice, może być jeszcze niezrezowany. Okay. I później jak będzie wjazd, jeżeli on będzie zrezowany oczywiście, to możesz do 2 subrutyn złamać na tym ice. Subrutyny to są te strzałeczki tutaj na czyli jakieś złe rzeczy, albo dobre dla mnie, które się dzieją. Czyli i tak złe dla ciebie. Omijam je po prostu, no. Jeżeli ten run na koniec będzie successful, czyli dojdziesz do końca, znaczy tak, bumerang spada do twojego hipa, czyli do twojego śmietnika, ale jeżeli się udało ci wjechać na serwer, successful był, to wówczas wtasowujesz możesz wtasować sobie tą kartę z powrotem. Bumerang wraca, tak? Także bardzo fajna karta, też masz co najmniej 2, jak nie 3 kopie. Tutaj jeszcze tak, to już żeśmy sobie pokazywali. Coś mi się tu jest, tak? Dobrze, tutaj znowu bumerang. To jest taki event ratunkowy.
i jego gdzieś tam pod koniec gry, jakbym ci z ręki wyrzucił jakieś mega ważne dla ciebie karty, to zagrywasz to, żeby je sobie z powrotem wtasować do deku. Okay. Tak. Wyszukaj w swoim heap, tak, czyli ten śmietniku do 5 kart o różnych nazwach, wtasuj te karty do twojego stacku. Usuń tą grę z gry. Tą kartę z gry. No też ewentualnie wiesz, jakaś ekonomia, no ale taka bardziej ratunkowa karta. Tutaj event to jest event, który ci wyszuka jakiś icebreaker. Czyli wiesz, widzisz, że masz problem z jakimś konkretnym typem ice'ów, nie możesz dogrzewać się do tego icebreakera, zagrywasz ten event i wówczas ze swojego stosu dociągania, tak, czyli ze swojego stacku. Zwróć uwagę, jak... I tu jeszcze masz coś takiego, że jeżeli udało ci się zrobić successful run w tej turze, to możesz od razu tą kartę zainstalować. Czyli jeszcze, wiesz, zaoszczędzasz. Jak inne jest w ogóle styl tej gry od na przykład Doomtowna, gry o Tron, Keyforge i tak dalej. Nie ma żadnych wystawianych postaci. Tu nie ma pojedynków, nie ma walki, nie? Wystawiamy programy. I za tym idzie, powiem ci, bardzo dużo ciekawych, znaczy jakby za tym designem idzie bardzo dużo ciekawych takich rzeczy związanych później z tym, jak możesz designować karty. Możesz, powiem ci, dużo bardziej puścić wodze fantazji tym kartom. Bo w grze o Tron, jak puścisz wodze fantazji, znaczy inaczej, bo w grze o Tron zwróć uwagę, że bardzo łatwo jest, czy ogólnie w tych pojedynkowych, bardzo łatwo jest o efekt takiej kuli śnieżnej. No bo jeżeli postaci, zasadniczo, żeby wygrać grę, musisz mieć postaci na stole, a te postaci giną, no to bardzo szybko może się zdarzyć tak, że nagle ktoś nie ma postaci i właściwie już jest koniec gry. Nie? To już jest tylko kwestia tam dogrania paru rund. A tutaj, ponieważ ten pojedynek nie jest tak z reguły, bo to zależy też od deku, tak bardzo wyniszczający, to raczej jest takie bardziej, że wiesz, ktoś uzyskuje przewagę, ktoś bardziej kogoś wyprzedza, a nie ktoś kogoś niszczy kompletnie. Chociaż da się ktoś zniszczyć. Też ja już raz byłem po tej złej stronie. Może być tak, że obrażenia też będę dostawał. No? Ale nie chodzi na to do obrażenia, tylko że w ogóle wiesz, ktoś się tak obuduje takimi miejscami, że nic nie możesz zrobić, nawet nie kwikniesz, nie? Albo w drugą stronę, że ktoś wjeżdża w ciebie jak w masło i nic nie jesteś w stanie. Co nie wystawisz, to i tak się śmieje z tego i wiesz, wjeżdża te ice'y jak chce. Nieraz tam było. To było już. Tak, to było. To jest też pieniądze. Leżą i po prostu 8 dokładasz i one tam co 3 skapią ci na początku rundy. Fajna karta, to było. To jest też lodołamacz do tych takich chyba najpaskudniejszego typu ice'ów, czyli tych sentry, czyli pułapek takich, czyli tych właśnie, które ci zadają obrażenia, wybijają ci karty. No gdzie to jest jest sentry, dobra. Break sentry. O, to jest też fajna karta event, który ci pozwala zainstalować jakiś resource z ręki 3 tani. Najfajniej to się kombuje z tym zielonym, tym takim, wiesz, co 5 kosztuje resource'em. Ale też z tym się, tak, czyli zagrywasz to i to instalujesz za 0. Gdzie jest ta karta? Z tym też, tak, się fajnie. No z kilkoma kartami, ale resource, tak? Resource. Tak. Dobra, to jest też kopia. I tu masz jeszcze jeden lodołamacz, też masz po jednej tylko sztuce lodołamacza do każdego typu. Więc wiesz, jak ci wywalę jakiś lodołamacz... To muszę go wygrzewać, jeśli się okaże, że... A masz znowu tylko jedną kartę, więc trzeba uważać. Nie mam żadnego takiego uniwersalnego, który do wszystkich się dobiera? Nie. Okay. To AI-owe są, ale inaczej, w tej puli kart, którą tutaj mamy raczej tak... 45 kart, tak? Pula ma. Tak. Jeszcze jeden event, to jest też ciekawy bardzo event. Robisz run na serwer, znowu fajnie ci się kombuje z tym Swiftem i u mnie koszt zrezowania każdego ice'a wzrasta o 3. Są bolesne. Mam wyliczone co do grosika i nagle się okazuje, że jednak nie. Dobra, przetasuj porządnie te karty. Ja też muszę porządnie przetasować. Z iloma pieniążkami zaczynamy? Po 5, jeszcze ważna rzecz, bo ty masz chyba też jeszcze 5 memory units, tak? Pamiętam. Czyli ilość programy ci zapychają. Tak, gniazda, takie moje pamięci, tak, w których mogę zainstalować programy. Ale to chyba jest napisane na tym, tu 4, tak? Tak. No tak. O, super. Dobrze. No, ty masz ładnie. 45 to jest Damy sobie rękociąg, że 5 jest, ale... Ten limit, a 17 co to było? To ilość kart frakcyjnych, tak? Tak, takie punkty mają dawania.
To też sobie można by kiedyś zrobić budowanie talii, bo tu jest naprawdę w bardzo fajny sposób opracowany ten sposób budowania Na talii. plany są, na wszystko są plany, ale to czasowe jeszcze. Dobra. Dla pewności sprawdzę, ale jeżeli się nie mylę, to 5. Ja to wziąłem sobie do pieniążków. Do pieniążków. No. Tak, bo tych pieniędzy czasami jest całkiem sporo, więc chyba najwygodniejszy będzie. Czyli ja tak będę nogami. Dobra. Ty zacznij tam od krawędzi stołu. Weźmiesz mi przetasujesz tam karty w międzyczasie? Ja ci jeszcze przetnę. Cyk. A, jeszcze z takich ważnych rzeczy. Jeżeli chcesz, trzeba planować całą turę. Najlepiej planować tą turę i następną, nie? No ale wiadomo, my tam jesteśmy deszczykami. Jeżeli chcesz dobrać kartę, To na początku. To na początku. Tak, to pamiętam. No, bo oczywiście może wyjść coś ciekawego i to zmieni nasze plany. Jak wiesz, nie masz pomysłu, co zrobić, to weź pieniądze. No właśnie raczej kartę. Kartę, pamiętaj, że odrzucamy, bo limit ręki jest 5, ja mam 6. Więc wiesz, nadmiarowe karty będziesz musiał odrzucić. Więc tak zupełnie napchać tej ręki też nie za bardzo nie możesz, ale coś tam możesz. Dobra, sprawdzasz po ile kart, tak? Zaczynamy. I Mulligan wyglądał w ten sposób, chyba że się odrzucało karty, a dociągałeś rękę o jedną mniej chyba. Nie. Czy to był Keyforge? Nie, tutaj po prostu Normalnie. wszystko przetasowujesz. Tak, no to był Keyforge. 5 kart dociągamy, 5 kredytów, 5 kart. No właśnie, ja prawdopodobnie chyba zacznę od Mulligana, bo Tak. chociaż... Dobrze. Wszystko jest pięknie. Bo właśnie zależało mi, żeby zacząć od ekonomią, nie? Ekonomię. No. Fajnie, ale wiesz co, jeżeli masz tą zieloną kartę, taką z ręką, tą za piątkę, to ona jest mega mocna. To możesz ją zostawić. Możesz, jeżeli masz jeszcze kartę z tym Swiftem, na przykład, to też wiesz, bo ona ci te kliki robi, ale coś tam jakąś ekonomiczną pewnie z jedną wypadałoby mieć. I 5 kasy na początek, tak? 5 kart, 5 kasy. 5 kart, 5 kasy i 4 memory unity masz. Tam pokazujesz do tego, Tak, tak, no. No w każdym razie jak ten, widzisz, przyciąłem ci deck i już nie jest tak kolorowo. Przed sekundą. Już na late game sobie ustawiłeś tam karty, a to weszły na początku. I tak. Ja powiem ci, że naprawdę znowu taką miałem radofę, że w te karcianki jakoś gram. Jakoś mnie, no strasznie mnie to cieszy. Że też nie mógł się doczekać jeszcze z Maćkiem, tak? Piwko aż pogram, tylko teraz no nie mam jak. No, taki naprawdę. No i jeszcze leży Warhammer Conquest, ale to już trzeba by z 5 lajków pod filmem, żeby to w ogóle ruszyć. To się nie wybiera nigdzie, ale to nie prędko. To powiem więcej, nie sądzę nawet, że w następnym roku uda się to odpalić, ale zobaczymy. Może ten. Myślę, że to odpalimy kiedykolwiek. Więc hej. Dobra, ja 5 kart, 3, 4, 5. Tutaj mój Research and Development, tutaj moje Headquarters, czyli moja ręka. Ja zostanę. Dobra, ja też zostanę, chociaż no tutaj nie... Dobrze. Czyli tak, tu są moje kliki. To odpalę sobie pierwszego klika. Ja jestem pierwszy. A, ty korpo pierwszy. Dobra, korp zaczyna. Okay, no tak. I korp zawsze na początku. Teraz jakbym miał jakieś karty, to mogę je zrezować jeszcze przed początkiem mojej tury. Na przykład jak będę miał jakieś karty ekonomiczne, nie? To często jest tak, że wiesz, karta ekonomiczna leży, jeszcze się moja tura nie zaczęła, ja ją rezuję, zaczyna się moja tura i ona, wiesz, na początku tury daje mi jakiś tam pieniążek. Dobra, ale nie mam żadnych kart, więc po prostu dociągam ten przymusowy dociąg korpa na początku tury. Wykonuję. Bo to też korp może zginąć przez to, że nie będzie mógł brać karty. Tak jest. Jest to taki limit czasowy.
Dobra, już momencik. Dobra, ja zrobię tak. Pierwszym klikiem zainstaluję kartę na serwerze. O, ty już spin doktora masz. Nowy ten. Mogę wiedzieć, 3 kopie, wiesz, przy 40 jest chyba 44 karty są w deku. Tak, 44. To bardzo, bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że dociągnąłem. A i tutaj w ogóle jeszcze jest śmiesznie, nie? Bo jak sobie zobaczysz, jaki jest wymóg, ile ja muszę mieć tam agent, minimalnie ile muszę mieć agent, to co najmniej średnio, co 6. karta, którą to jest mamy, agenda. to jest agenda. Więc warto jest, ja już 6 kart na przykład. Tak. Więc wiesz, już jest prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedną agendę dociągnąłem. Co oczywiście, wiesz, może być tak, że pierwsze 18 kart nie dociągnę na agentę, ale to już jest skrajnie małe prawdopodobieństwo. Dobra, w każdym razie tak, instaluję kartę, to jest pierwszy klik. Za darmo, znaczy za darmo, za jeden pieniążek rezyduję. Czyli jednak nie spin doktora, to czego teraz nie mówisz? Tylko wiesz co, poczekaj, można odwrót. To inaczej, przepraszam, najpierw zagram jeszcze event, pieniądze, tak, hedge funda. Okej. Za 5 dostaję 9, czyli z 5 mi się robi 9. To jest mój pierwszy klik. No. I to idzie do odrzuconych kart. Tak, wezmę tak. Tak, na bok, żeby widać było, no. Na bok. I rezujesz tą kartę za 1. Tak, za 1 rezuję, czyli z 9 na 8. Jest. I ta karta mówi coś takiego. Za pierwszym razem, kiedy zainstaluję jakąś kartę na tym serwerze, czyli albo jakiś, bo to jest upgrade, asset, agendę, ISA, to mogę albo dostać 2 pieniążka, albo dociągnąć jedną kartę. Okay? Czyli to jest moja druga akcja. Zainstalowałem kartę, zrezowanie jej to jest po prostu akcja taka abilitka opłacona. I teraz ostatnim klikiem... Czyli rezowanie to nie jest akcja. Tak. Ostatnim klikiem zainstaluję... Ale poczekaj, bo co wybrałeś sobie? Bo pieniądze? Nic, bo jak będę teraz dopiero coś tutaj robił. Dobra, okej. I teraz właśnie zainstaluję tutaj ISA. Zainstaluję tutaj ICE. A dlaczego chcesz chronić? No bo nie chcę, żebyśmy to... No, ale to 4 by kosztowało, nie? No to raczej małe jest prawdopodobieństwo, ale że... to masz pieniądze, które ci zaraz dają, wiesz, pieniędzy. Wiesz, to nie ufam ci. Czyli ostatnim klikiem instaluję tego ICE-a. Dobrze. Zainstalowanie ICE-a kosztuje tyle, ile ICE-ów było tutaj wcześniej, przed dołożeniem. Czyli w tym momencie kosztuje 0. Teraz następny ICE już będzie kosztował 1. Dobrze. I zostałeś z 3 kartami. I poczekaj, i teraz mi się odpala ta umiejętność. Teraz decyduję, czy chcę dobrać kartę, czy chcę... 2 pieniądze. Chcę 2 pieniądze. I wezmę sobie... Dobiorę kartę. I twoje. Dobrze, czyli ja za pierwszy wykonam run z eventu. Jeśli mi się on uda, to na koniec rundy dostanę 5 kasy. Nie na koniec rundy. Na koniec udanego eventu dostanę Przepraszam, 5 kasy. dobiorę kartę. Okej, dobiorę kartę, bo to zawsze lepiej. Zwróć uwagę, jest tak, niebroniony jest mój Research and Development, czyli jest to z dociągania, niebroniona jest moja ręka, Headquarters, natomiast broniony jest ten... Niebroniony jest śmietnik. Czyli tak, zagram tego rana za 2, czyli schodzę na 3 i powiedzmy na R&D. Dobra. Run DMC. No ja nic nie odpalam, tak, ty też pewnie nic nie odpalasz, więc podglądasz tą kartę, mi nie pokazujesz. Okej. Jeżeli to jest agenda, to ją tak. musisz ukraść. A agenda ma tam, bo ja nie mogę jej na tym etapie Będzie napisane, spalić, czy coś takiego, nie? Jak jest śmietniczeko tutaj, to możesz ją opłacić koszt i ześmietnikować. To tak zrobię. Czyli schodzę na 1 i śmietnikuję. Masz jeszcze dużo tych kart. Dobrze. I teraz dostaję 5 klików, tak? Czy nie wiem, czy najpierw dostajesz te pieniądze, czy ten, ale chyba na sam koniec. Tak, to jest na karcie napisane. Czyli jest... Tak, ale wiesz, bo tutaj timing jest ważny, ale to zaraz sprawdzę. Ale miałem pieniądze, tak czy siak? Tak, miałem. I ponieważ the first time each turn you play a run event gain 1 click, czyli dostaję klika z powrotem. Tak, nie. Najpierw jest successful, czyli najpierw byś dostał pieniądze, a później... Tak. Odbieram sobie klika. A później dopiero dobierasz się do kart. Odbieram sobie klika. Bo... Tak, niestety tak. Odzyskujesz. Znaczy zyskujesz nowego tak naprawdę. Odzyskujesz, bo tu nie ma. Płacę 2. No co za złodziej, no. Gdzie teraz? Też możesz tu... Jeszcze tak, próbujemy to. Bierzesz jedną kartę. No i agent. Czyli już masz 1 punkt agendy. Tak. Niektóre są agendy takie wredne, że jak na przykład ja nawet ją odkryję, to coś się dzieje, ale to nie jest tak.
Czyli mam punkcik. Niestety to była mała Do 7 kwota. gramów. Tak. I dostaję 5 kasy. Ewentualnie jakby mi się skończył deck, to też... A zapłaciłeś 2? Za to też, że mam zapłacić 2? Nie, za co? Nie, o za to 2. Nie, czyli mam... Czyli tak, miałem 5 na 3 i na 2 to 1 plus dostałeś 5 to 5, czyli 6, 6, zapłaciłeś 2, czyli 4 plus no i 5 to tyle. 9. Dobrze. Dobrze. Okej. No już teraz nie odzyskujesz tego klika. Tak, nie odzyskuję. Bo to tylko raz, tak? Dobrze Tak. mówię? Tak, first time. Więc widzisz, nie? Też ciekawe, czy nie lepiej było na przykład na następną rundę zachować, ale tam masz dużo tych run eventów, nie? Żeby wiesz, co rundę tego Wiesz klika co, ale chciałem to zrobić, żeby zagrać to za 5, nie? Tak, tak. Poza tym okej, poza tym... Wiesz co, wcześniej... Klika, no. tak. Wcześniej jeszcze kartę... A dobra, kartę sobie dobiorę. To nie, to już z tego dobierasz i od razu pieniądze dostajesz. Aha, dobra. Wiesz? To jest mega mocna karta, mega mocna. Okej, czyli na 5 wracam. Ona jest unikalna, nie? Więc nie I jakoś oznaczam to, że... Nie, bo ją możesz wielokrotnie. Możesz 4 razy to odpalić. Aha, o, świetnie. Jeszcze raz. Ile masz kart na ręku? 1, 2, 3, 4. 4. To jeszcze raz możesz. Jakie masz lepszego pomysłu, to sobie wiesz, właśnie odpal to. Możesz mieć jeszcze na rękę, możesz jeszcze raz tutaj, może jeszcze jedna będzie agenda. No tak, bo mogę zrobić run niekoniecznie z eventu z kart, ale po prostu... No. Tak. Ale wiesz co, zagram tą za 0, za ostatni klik, czyli... Ale to chyba nie jest dobry pomysł. Bo to na początku lepiej. Pokaż. Bo to ci dociągnie 2 karty, czyli jedną będziesz musiał odrzucić. A ja mam... Dlaczego? Ja mam... 5. No. No masz 4 karty. 3. A, dobra, dobrze. Czyli to leci na discard, czyli tak, znowu dostaję pieniążka. Nie, to tylko jak odpalasz, to umiejętność. To jedną kartę dociągasz i 1 pieniądze. Jak zagrywasz event, to jest zupełnie co innego. Okej, dobra. Więc jak wolisz cofnąć... Dobra, nie, dobra. Czyli tak, 2 karty, tak, i jedną... Poczekaj, nie, jeszcze inaczej. Podglądam 2. Odłóż. Tak, bierzesz, jedną do ręki, 2. jedną... Nie, podglądasz 2. Jedną z nich, jeżeli chcesz, możesz na spód, a później, jeżeli nie, to te 2 dostaję ci w ręku, a jak nie, jak weźmiesz jedną na spód, to jeszcze jedną w ciemno dociągniesz. Okej. Tylko kolejny z zachowań, nie? Jakby tak. Czy ma to znaczenie? Chyba teraz nie ma. Ale pilnujmy, nie? Bo tej kolejności nie ma znaczenia. Obie fajne. Dobrze. No to weź obie 2, nie? Biorę, nie masz obowiązku. Tak. Dobra. I tyle. Początek mojej tury, znowu mógłbym coś tam sobie podnieść i tak dalej, ale tego nie robię. Czyli muszę dociągnąć kartę. Dobra, zainstalujmy tak. Jedną kartę tutaj zainstaluję, więc znowu mogę, wiesz, dociągnąć albo 2 karty, albo pierwszy klik. Czy to jest albo... Znaczy to może być wszystko. To może być upgrade, bo upgrade'ów jest dowolna ilość, to może być asset, to może być agent. Czy chcę 2 pieniążka, czy chcę dociągnąć kartę? Dociągnę sobie kartę. Okay. Czuję, że to mój szczęśliwy dzień.
Dobra, Drugi drugim klikiem Nowy serwer? nowy serwer. Okej. Opłaconą abilitką. To samo. 7. Tak, to samo. Zainstaluję. Czyli właśnie będziesz mógł decydować albo karta, albo pieniądz. I zainstaluję tutaj. I tym razem może pieniądz weźmy. Dobra, nie będzie pieniądz. To był trzeci. Dobrze. Teraz ja. Czyli ja zrobię sobie rana. Tu jest niechroniony. No i archiwa też nie. Ja odzyskuję, jak zrobię z eventu. No nie robię z eventu, tylko po prostu robię na... No widzisz. No to może z tego skorzystaj, nie? Może Nie. Mam pewne plany, tak. Czyli tutaj, co robisz? Tu robisz tak, run? Tak. O, czyli chcesz mnie oskubać z pieniądza. No to się wydaje bezsensowne, bo nie wiem, co tu jest, no ale chcę się dowiedzieć, no bo inaczej nie będę mógł się przygotować. Programów, no jak nie mam tej karty, która ci albo z ręki coś wyrzuca, a niewiele mam takich kart, albo to ci jakoś tam ubije, no to... Ryzyko zawsze muszę podjąć, no, żeby... A wiesz, a znowuż, jeżeli nie chcę tego tracić tutaj, to masz 5 pieniążków, tak? 4. Dobra. Rezujesz, tak? Zrezuję. Dobrze, i co to jest? Przepraszam, zapłacę aż 6. O kurde, coś mocnego. To jest bran. I tak, no nie masz tam do łamania barier ISA na tym, ale możesz poświęcać kliki, żeby złamać po jednym tym. Tak, czyli no masz akurat jeszcze 3 kliki i są 3 te subbariery. I teraz jakie są one w kolejności od góry do dołu muszą być odpalone. Ja mogę zainstalować jeden piece of ice albo z ręki, albo z archiwum przed tym ice'em. Tutaj. Za darmożkę. Nie mam tutaj ice'ów na razie w tym. A później jest zakończ run i jeszcze jedno zakończ run. Więc pytanie, czy zużywasz klika, żeby złamać? Nic złego ci się nie stanie, tak? Znaczy no inaczej, tu mogę, że zainstaluję tego ice'a z ręki. Nie, dobrze, czyli koniec, tak? Znaczy nie, czy łamiesz, czy zużywasz klika, żeby złamać pierwszy? Tak. Czy ja mogę zainstalować jakiegoś ice'a z ręki albo z haku? No nie instaluję. Kończy się run. Czy łamiesz to klikiem? Bo możesz złamać klikiem. Tą subrutynę. To jest ice, gdzie używasz klików, żeby łamać... No ale to musiałby 3 te. Nie. Dwa musiałbyś. W tym momencie. Nie. Czyli koniec run. Tak. Nie udał się run. Dobrze. Successful. Teraz robię drugi run na R&D. Zwyczajnie, tak? Tak, bez tego. No to... A chociaż czekaj. No to proszę. Podejrzyj sobie, mi nie pokazujesz. Ja pierdzielę, no co za... Głupia losowa gra. Głupia losowa gra. Dobrze, mówiłem, że czuję, że mam dzisiaj farta. I teraz za trzeci zagrywam event, że mogę sobie wyszukać dowolny ice ten, czyli chcę sobie znaleźć bariera. I jeśli udał się jakiś event, to go instalujesz. Tak. To chyba, ale opłacasz koszt, nie? Znaczy właśnie chyba za darmo wtedy, tak? Nie. To przeczytaj. Możesz zainstalować. Nie ma, że ignoring all cost czy coś takiego. I to się nazywa, szukam barier, tak? Tak, do łamania barier. Daj, ci pomogę ten. To masz. Bo to i tak będzie do przetestowania, tak. Tak. Tu jest CodeGate. If you made a successful install, if you do not... Aha, okej. Ile on kosztuje? 2. Okej. No i to trzeba przetestować. Czyli on w którym miejscu wkłada te programy? Wyżej nad resursami, tak? Tak, programy na samym górze. Nie wiem, weź jeszcze przytasuj sobie. Czyli to był twój trzeci, tak? Tak. Jeden, teraz idę, dobra. Czyli teraz, ale on ma siłę 6 aż, tak? Tak. Czyli tak się tym nie złamie tego. No złamiesz, ale no, musisz za to zapłacić. Musisz go dopalić
o 4 Ło. i jeszcze 3, czyli 7, jakbyś chciał wszystko złamać, nie? Ale tak naprawdę Część mogę klikami albo tylko te endrany, nie? No ale to i tak 6 kosztuje, nie? Taka przyjemność. A pamiętaj, że masz te, wiesz, bumerangi, masz tego typu rzeczy. Tak. Dobrze, to za ostatniego klika zagram event i zainstaluję sobie za 0. Tak jest. I weźmy tutaj, połóżmy sobie, bo tam jest 8 pieniędzy, tak? Tak. To co to ma? 3 mniej. Czyli to ma 8 pieniędzy i na początku tury będziesz po 3 dostał. Tak, i to jest tyle moje. Rękę tam się mieścisz i tak dalej. Ale mnie bijesz. No, jeszcze mam 3 pieniądze. Dobra, mój jest obowiązkowy dociąg. Jakaś masakra. Czyli ja mam teraz 4 punkty z 7, tak? 7 musimy zdobyć, żeby wygrać. Tak. Każda ze stron. Tak, już masz ma tak 4. Znaczy, ten event jest paskudny, bo no właśnie, to w sumie żeśmy zapomnieli. Ten event działa w ten sposób, że tu jest ten licznik 4. Na początku twojej rundy on będzie się o 1 zmniejszał. Dopiero jak spadnie do 0, to dopiero o te punkty będą liczone. Czyli na razie to jest 0. Okej. Okay. Jakby wiesz, to jest taka paskudna agenda, która wiesz, jeszcze mam 4 rundy na to, żeby zdążyć wygrać grę ewentualnie. Czyta to raczej już zaskoruje, nie? Ale jakby później wyszło, jakby się później capnął, to było lepiej. Ale też jest warta 3 punkty, no dlatego też. Dobra, tak, pierwszą akcją zagram tutaj jakąś kartę. Czyli jedno z tych jest na pewno agendą, to już mogę to wywnioskować, czy nie? Nie, to mogą być same upgrade'y. Okay. Jedno może być agendą, jedno może być assetem. Dobra. Jeżeli jest tutaj asset albo agenda, to już nie może być drugiego agendy ani assetu. Natomiast upgrade'ów może być dowolna. Dobra. Tym razem 2 pieniążka wezmę, bo jestem biedny. To jest pierwszy mój klik. Drugim klikiem dociągnij 3 karty, później raz, 2, 3 i później 2 karty z ręki z powrotem. A twój nie jest zakryty, nie też odkryty jest, tak? Zależy. Jak ja odrzucam karty, to dobra. Jak wiedziesz, to będę odkryty. Dobra, żebyś ostatnim klikiem się tak dobrze bawił. Dobrze. Ja niestety nie dobieram kart, ale tak. Biorę sobie stąd 2 pieniążka. 3. Nie, jest 2. 3. A, przepraszam, masz rację. Coś mi się... Czyli na 7. Zagram to, czyli poświęcę klika, żeby dostać pieniążka. Tak. Za mało z tego korzystasz, jak na razie. No, ale była ciekawsza ta. Masz 4, i pamiętaj, jeszcze o to spadło, nie? Ten licznik się... Już 3. No dobrze, bo muszę trochę rękę ruszyć. Czyli tak, płacę 4 aż. I teraz już to dobieram, tak? Nie, na koniec tury dociągniesz 4 karty. Aha, dobra. Tak, jakby w ogóle z tej umiejętności teraz nie skorzystasz, nie? Niestety. Dobrze, czyli znowu skorzystam z tego. Bo już teraz już jest drugi dociąg, więc się też nawet nie odpali to, że wiesz, takie filtrowanie się nie odpali.
niestety. Czyli płatny dostaje 1. Wyciągasz kartę. W końcu jakieś spowolnienie u Ciebie, coś, bo jakaś masakra. Czy ja też kiepsko nie broniłem tych moich serwerów w ogóle, więc jakieś zdziwienie. Dobrze, no to zagrajmy, zobaczymy. Czyli tak, płacę 2 i wykonuję run z eventu, czyli nie będzie mnie to kosztowało klika. I powiedzmy omijam to tym gościem. To rzeczywiście wygląda jak wieśniak, ale skuteczny. Czekaj sekundkę. Znaczy poczekaj. Co? A ty dostajesz klika? Znaczy, Nie, odzyskuję. dostajesz jeden pieniądz. To z tego Swifta dostajesz klika. No to wtedy źle zagraliśmy. Tak, no Dobra. trudno. No, Dobra, ja czyli... też przespałem. Czyli jeden pieniądz dostajesz. Tak. Na 6. Dobra. Dobrze, okej. Bo to jest pierwszy event, dobra. Tak. Dobrze, że zobaczyłeś. No, ale trudno. No. Dobra, to ja zapłacę tutaj... Tak, bo ono mija to pierwsze. Co? Ja zapłacę 2, 3 ważne. Żeby to zrealizować, no i musisz zapłacić albo 5 pieniędzy, albo 2 kliki. Nie mam tego. Dobra, okej. Czyli tyle. Zakończył się. Ender. Tak. Dobra. No to skrótnie. Czyli dobieram teraz 4 karty, tak? I będę musiał... A, tak, 4 karty, ale nic nie odrzucasz, Aha. nie? Właśnie nic nie odrzucasz. Okej. I teraz pamiętaj, że za każdym razem, jak będziesz pierwszy raz dociągał karty, to dociągasz o jedną więcej i pod spód kładziesz nadmiarowe karty. Czyli na przykład dociągasz 2, to dociągasz 3 i jedną Jedną, odkładasz. dobra. Znaczy zawsze jedną odkładasz. Dobra, początek mojej tury. Czyli ja dobieram karcioszkę. No powiem Ci, że porównując z tym deckiem, który miałem wcześniej, ten dużo bardziej mi się podoba, łatwiej mi jest stworzyć ekonomię. Dużo fajnych kart tutaj wrzuciłeś, które pomagają mi stworzyć. Wtedy miałem problem z Tak, albo nie wiem, czy pamiętasz, ty budowałeś ten deck w dużej mierze, nie? Tam wrzucałeś, tak, tam miałeś, to pamiętasz, takie miałeś na przykład fermentery, nie? Takie, co wiesz, dodawały kładły tam na twoje wirusy i później mogłeś straszować, że tyle ile jest wirusów, razy 2 dostajesz pieniędzy. To jest spoko karta, ale ona jest za wolna, a zwłaszcza do tego decku, nie? Ten deck chce cały czas robić ranę, a pieniądze przy okazji zarabiać. Dlatego mówię, no budowanie decków nie jest takie... Ale ja budowałem deck, tak? No, dorzucałeś tam karty, pytałem się, czy to chcesz. Aha, na takiej zasadzie. No nie, może to lepiej. To ładny mam obrazek. To dorzućmy 3. Znaczy wiesz, ale no to też ciężko oczekiwać. Wyczuć, tak, no. Ja też bym tak zrobił, nie? Ja po prostu mam tych partii więcej zagrane. Kurczę, no jestem biedny, tu mi robisz po prostu co chcesz. Dobrze, zrobimy tak. Ciach, tutaj zagram, żeby dostać pieniądze. Czy to jest pierwsza moja akcja? Pierwszy mój klik. Piąteczka. Gówno. Nie mogę tak zagrać. Z powrotem cofamy. Czy nie mogę? Nie chcę tak zagrać. Tak zagram. O, teraz piąteczka. Hop. Drugą akcją 9 na 9 weźmiemy te pieniądze. To jest moja druga akcja. Czy tam tutaj są zużyte. I ostatnie moje słowo. Fajnie, bo tutaj rundy są szybkie, długo się nie czeka na ruchy przeciwnika, bo też możesz sobie w rękę popatrzeć i już się przygotować, nie? Tak. Tu jest mniej jakichś takich reakcji, czegoś takiego. Bo w grze o Tron, no to wiadomo, odkrywamy się. Co ja bym chciał dalej zrobić?
Dobra, zróbmy to. Za 0 zrezuję tego spin doktora, żeby dociągnąć 2 karty. Bo to nie jest akcja, tylko wiesz, zrezowanie karty. I on teraz cały czas działa, prawda? Cały czas będę musiał mieć pieniądze albo kliki, żeby tutaj, no. Tak. Dobra, i za 1 pieniądza tutaj jeszcze 1 ice. Dobra. Czyli wiedz, że coś się dzieje. Okej. Czyli tak. No to ja sobie skorzystam z tego, czyli otrzymam jeden pieniądz. A stąd wezmę 2 pieniądza, czyli spadam na 4, tutaj rośnie mi na 6. Plus 1 to 7 i biorę zamiast jednej 2 karty, z czego jedną muszę... Jedną na spód musisz odrzucić, położyć. Kurde, fajne, obie. Tak? Myślałem, że może jakoś kopię właśnie tam. Jak masz tego Swifta na przykład, no to chcesz mieć tego Swifta, bo on ci będzie pozwalał, wiesz, odzyskiwać kliki. Dobrze. Zagram tego Swifta za 2. To hardware, czyli hardware jest na sam spód idzie, tak? No resursy chyba są na samym spodzie, hardware dobra. Jest tutaj programy. Czyli klika wydajesz, 2 pieniądze. 2 pieniądze mnie kosztuje to, czyli na 5 spadam. Już klika ci wydałem. Dobrze. Zrobię teraz rana z eventu, czyli odzyskam klika i dostanę pieniądze. Tylko musisz albo haku, albo R&D. No to haku jest niestrzeżony, nie? Powiedzmy. No. Jeszcze dodatkową kartę dostaniesz. Czyli tak, dobra, czyli dociągasz kartę jeszcze? 2 karty. Tak? Czekaj, nie no, był wydany. Klik teraz wydałeś, ale ci cofnął się, o tak o jest. Tak, dobra. No. Bo za pierwszą wyciągnąłem kartę, za drugą zagrałem to, za trzecią zrobiłem ranę. Tak. No za bardzo się denerwujesz, tak jakbyś miał dociągnij kartę, same agenty. dociągnij kartę i jeszcze 2 karty niestety aż dociągniesz. Ta z brzegu zawsze jest dobra. Nic się z nią nie dzieje, tak? Bo ja nie mogę jej nic zrobić. Nie, bo jakie masz miedniczkę, tak. Nie? I... A, tutaj przesunąłeś, tak? Tak, przesunąłem. Dobrze, 6 punktów. punktów. Już masz 6 punktów, tak. Czekaj, to wraca. Dobra, jeszcze masz 2 kliki. Bo to też jest tylko za pierwszym razem, nie? Tak, first time. Ale to źle. A myślałem, że ja mam przegięty deck. Wiesz, jak ci pokazywałem te Anoectic Voidy i tak dalej. No dobrze, ale zagramy rewanżyk, nie? Oj, wiesz co, po dziecko muszę jechać. Nie no, ale zawsze 1 punkt to czasami jest tak, że... Nie no, jeszcze gramy. Tak, bo to chodzi, że w tej grze brakuje ci 1 punktu i może się okazać, że nie zdobędziesz go już nigdy przez całą partię. Kusi mnie, żeby na rękę jeszcze raz ci wjechać, bo możesz tam mieć więcej tych agent. No jest nie ten, jest niepilnowana. Może tak być. Masz tam jeszcze coś fajnego? Dobrze, to za 0 resource, czyli... Klik kolejny, tak? Tak, i 3 na nią kasy kładę. No to jeszcze klika ostatniego musisz zeszć. Dlaczego? Żeby po... Aha, dobra. I później co rundę będziesz, wiesz, zdejmował je. To nie. No co ty sobie dodajesz te? Aha, dobra. Dobrze jest, tak, już racja. Dobrze, zróbmy rana na... No to już klika już normalnie, płacę i tak dalej. Each time you play run event. A to tylko pierwszy raz. The first time, tak. Dobra. Czyli teraz raczej już nie. Tak, 1 kartę tylko. Czuję, że tam masz jeszcze, że tam coś jeszcze może być. Za 2. Chętnie ją spalę. Za 2. Utrzymałeś agendę tą w ręku. To był 4, tak? Czy 3? Nie, 3, jeszcze jedną mam, tak? Dobrze, czyli to za 2.
Bo to jest program, to teraz jeszcze musisz pilnować, bo już ci zostały tylko 2 jednostki. Nie, hardware mi zapycha, nie program. A, to masz 5, ale te... A, dobra, masz rację. No, tak. 3 ci zostały jeszcze. Tak. Dobra, ile masz pieniędzy? 2 tylko. 2, ale dostaniesz z tego 2. I z tego 1. No, z tego 1. No, bardzo fajnie, dobra. Poczekaj, raz, 2, 3, 4. Ile mam kart na ręku mieć? 4? 5, tak? 5. Dobra, okej. Dobra, u mnie jest ten dociąg. Tym możesz co, bariery, tak? Kiepsko to wygląda, kiepsko. Dobra, pierwszą akcją... Dobra, to zróbmy tak. Usunę tą kartę z gry, żeby 2 karty z tego mojego śmietniczka wtasować z powrotem. I się zastanawiam, czy na pewno jednego doktora wtasuję, a się zastanawiam, czy jeszcze nie 2 chyba wtasuję. Co prawda te hedge fundy... Wszyscy 3 już weszli do gry, okej. No. Tak. Także ten... Jeszcze, wiesz, mogłem to przed dobraniem karty zrobić, żeby przytasować ten deck, ale okej, no wszystko się nie da. Mogłeś to zrobić, tak? Zanim dobrałeś? Tak, zanim dobrałem kartę, bo tam można odpalać te abilitki. Się to jeszcze przytasował. I to był pierwszy klik. Nie, to jest darmowa. Aha, dobra. Darmowa rzecz właśnie, to czekaj. Dałeś... I teraz chcę dobrać kartę. Dobra, okay. Bo jakby liczę, że może ich dobiorę znowu, nie? Po to zrobiłem. Teraz dobieram zwykłą akcję doboru karty, dobieram karcioszkę. Dobra. Drugą akcją instaluję tutaj karcioszkę, czyli czy ja chcę pieniądze, czy ja chcę dobrać karty. Pieniądze chcę. Czyli na dyszkę. Skakuję. I ostatnim klikiem jeszcze sobie tutaj zainstaluję kartę. I... Nie, to nie jest, bo to z tego nie dostanę, bo to na serwerze. Aha. Tu momencik. Dobra, to zainstalujmy na serwerze kartę. I teraz tylko, czy ja chcę dobrać kartę, czy pieniądze? Pieniądze sobie wezmę 2 jeszcze. I twoje. No myślałem, że będzie tak przyjemnie. Dobrze, Czekaj, początek który? Dostaję 2 kasy stąd i 1 stąd. Tak, czyli na 5. I wezmę na 6, bo za pierwszego klika sobie dociągnę 2 karty. Tak, dobra. Musisz nas pytać. Dobrze, no niestety, kurde, dobre mi obie wchodzą. Zrobimy rana i razowanie teraz cię kosztuje drożej. O, żeż. Ale to mi wraca, tak? Tak, jeden plik, jeden pieniążek. Gdzie robisz rana? Tu. No co za dziad. No, masz mnóstwo pieniędzy. No dobra, tego nie rezuję. Tutaj. No, musisz tego przejść jeszcze. Dobrze, ile to mnie kosztuje klików Znaczy pieniędzy? Tak, jeżeli chcesz tylko przejść, to kosztuje cię to, musisz podbić siłę o 4 i złamać 2 te, czyli 6. A jak 7, to nie będę mógł zainstalować Piece of Ice, o tutaj o. W tym nie mam, tak, ale być może w ręku mam jakiś Piece of Ice i wtedy będę mógł tutaj za darmo zainstalować, ale bez rysowania. Ale już przejdę to. Tak, za 6, a za 7 nie będę mógł z ręki jeszcze zainstalować. Dobrze, to za 6, czyli ale albo kliki, tak? Bo klikami mogę też to przejść. Tak, przepraszam, albo klikami, tak. Ile klików? 2 albo 3. 2, jeżeli chcesz przejść po Dobra. prostu. To 2 kliki.
Czekaj, muszę teraz zobaczyć, co ja chciałem żyć. Chociaż jak nie zrezowałeś tego, to znaczy, że tam nie ma agendy, no ale... No nie no, może wiesz, to mnie kosztuje... Chociaż mam 12. No. Mhm. Nad czym myślisz teraz na przykład? Jakie opcje rozważasz, jeśli coś możesz powiedzieć? Bo ja przyszedłem teraz, tak? I myślisz, czy z myślę, ręki, czy bo jesteś w stanie z ręki... zainstalować kartę, nie? Możesz jeszcze to zrobić, tak? Tak, mogę, no bo nie złamałeś tego. Chodzi ci o to, czy... wydajesz jeszcze jednego... Znaczy nie, chodzi ci o to, czy tu lód tylko. Nie, już tutaj jesteśmy. Wiem, ale możesz teraz tylko dołożyć lód. Nie możesz już tu dołożyć, tak? Tak. O to mi chodzi. Dobra, nie, to okej, jak chcesz, to dokładaj lód, no. Mhm. Dobra, muszę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. A nie wiem, czy to patrz. A, dobra. Dobra. Czyli jesteś tutaj. Teraz tak, bo klików nie masz, ale masz 5 pieniądza, żeby tutaj wejść. Tak. Dobra, czyli ja ten Anoectic Void zrezuję i zapłacę 2 i straszuję 2 karty zakryte, żeby zakończyć twój run, czyli nie wchodzisz tu. No. Ale menda. Dobra, kurczę, robię rana na rękę, na śmietnik twój. No co za gość. Gość, nie ma. Nic nie mogę ze stratą. Kurde, co za... Jejku. Nie mam kart na ręku, nic nie mam. No ale jedną dobierasz. Mam nadziei. Ale dobra, ja teraz tak. Zanim się rozpocznie moja tura, rezuję to za 2. To pieniądze mi będzie dało po prostu. Czy tu też jest... czyli płacę 2 i od razu 2 odzyskuję. 8, ale 2 straciłem. Dobrze. Na 6. Więc jakby się zwróciło. Możesz to straszować za 3, ale śmieszne, za każdym razem jak ma być straszowane, to mogę wtasować do deku. Ale opłacić muszę. No. Jeszcze raz? No ale opłacić muszę. Tak. A dlaczego miałbyś nie chcieć tego robić? No oczywiście. Nie, ale raczej chcę. No, czasami już szukam jakiejś karty w deku i po prostu nie chcę sobie rozwadniać, bo już na gwałt potrzebuję czegoś. Z tego chcę. Dobrze, to dobra, i teraz dociągasz kartę. Nic niestety więcej się nie dzieje dobrego. Jedna karta. Matko, córka. Dobra, ale zainstaluję tutaj, żeby dociągnąć jeszcze jedną kartę, czy dociągnąć 2 pieniądze. 2 pieniądze weźmy. Jestem biedny. Czyli to jest pierwsza moja akcja. Drugą akcją... A no właśnie, to też jest bez sensu. Przepraszam, to jeszcze cofnijmy, bo dociągamy kartę na koniec. Nie? Czyli tak, pierwszą akcją dociągnę jeszcze karcioszkę. Teraz zagram w to, żeby dostać 2 pieniądze. Czyli to jest druga akcja. Nie, to jest bez sensu. Żeby dociągnąć jeszcze jedną kartę. Przepraszam. Żeby dociągnąć jeszcze jedną kartę. I trzecią akcją, ostatnią, nowy serwer jeszcze zrobimy sobie. Żeby to się mieściło. Czyli tak, ja dostaję 3 pieniążki.
I to I to wylutuje. spada na discard. Czy na... Stary chyba, tak? To się nazywa. To już wypadło z gry. Ja mam jedną kartę na ręku. A masz jednak na ręku. Tak, więc już na przykład to tego nie opłacę, nie? Czyli tak, zagram jednego klika, żeby dostać pieniążek. I kartę. I kartę, dwie karty, tak. Karty, jeden Mhm. A, i teraz tak, to już jest w twojej tej, czyli już masz teraz, faktycznie masz 6 punktów agenty. Udało się. Kurde. Zobacz ten, czy się mieści ten mój... Ten mój Tak, serwer. dokładnie to zostało. No. Ale na szerokość, tak? Tak, to będę mówić. Jak ja się w taką nędzę wpakowałem? Zagram to, żeby dostać 9, czyli 5, czyli 4 po prostu. Tak, plus 4. Czyli na 15. No ale widzisz, dobrze, że ci dałem chyba ten deck, wychodzi na to. Znaczy, że się wykłóciłeś w sumie, bo ja ci nie chciałem go dać. I zrobię... No już nic nie rób, spasuj. Zlituj się, bo ten jest słaby show, ludzie ten... run na... tu na serwer. Zwyczajnie, tak? Tak. Dobra, no to ja wezmę to z ten, żeby 2 karty dobrać. I ją wezmę, straszuję, znaczy usunę z gry, żeby do 2 kart stosować. Czyli jest unsuccessful run. To jest ten właśnie motyw, co ci pokazywałem. Kurczę, się zastanawiam, co ja chcę wziąć. Na pewno będę sobie ten Seamless Launch, co mi wiesz, przyspiesza skorowanie. To na rękę, tak? Nie, w to co mam robić. Nie wiem, wezmę chyba tego Hedge Funda. Ten Ice też by mi się chyba przydał. Dobra, te 2 w to sobie. Dobra, 1 klik ci pozostawić. Tak, no i zrobię rana tutaj. Aha, albo na twoją rękę, tak? Bromię rękę, czekaj, jeszcze tam. Właśnie powinienem na początku na twoją rękę, jak miałeś jedną kartę tylko, kurde. Ale teraz dobrałeś stali, Dwie. tak? Dwie. To może... Weź, Dobra, na weź rękę. się przytasuj jak możesz. Na rękę. A tu co to jest? A, bo to jest serwer. Tak. Tak, to jest ten Legendary. Czekaj. Kończymy grę, czy nie? 3 te masz agendy? Wiesz. To tak koniec gratulacji. Masakra. Co jeszcze miałeś? Obczajesz? Nie, no już nie miałem agenta akurat, nie? Dziadostwo. No, ale Teraz dociągnąłeś, czy miałeś? Teraz dociągnąłem. Miałem tylko to na ręku. 33%. No ale 33 to nie jest tak mało. Coś chciałem powiedzieć, ale powiem ci, był taki moment, że 3 agendy były pod rząd w ogóle. Jedną to żeś wygrzebał, później ja dociągnąłem i jeszcze jedną dociągnąłem. No, ale nigdy nie miałem tyle pieniędzy grając runnerami. Dawaj rewanżyk. Dobra, na razie to zatrzymamy. Żeby nie było tak kolorowo. Dzięki A dlaczego serdecznie. ty zawsze jak mi upokarzasz? To